Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z tankmodels.pl. Dzisiaj kolejny Dragon wskakuje na unboxing. A dlaczego ten model wskakuje? A mianowicie dlatego, że jest to jak Pantera, wczesna produkcja. Zapewne znajdziemy elementy do późnej wersji, ale co mnie zainteresowało, że jest to jak Pantera, posłuchajcie, w Cimerycie. Dragon wiele razy pokazuje na ilustracji, na artboxie, że dany model posiada Cimeryt, a jak się okazuje później po otwarciu pudełka, no tego Cimerytu nie ma na elementach plastikowych. I dzisiaj chciałbym właśnie pokazać Wam, że tutaj w tym modelu ten Cimeryt na tej Panterze znajduje się, jak i również chciałbym Wam pokazać, jak rozwiązali nałożenie Cimerytu na zasobnikach, które były montowane na tyle Yagi. Tak prezentuje się pudełko. Jest to pudełko otwierane do góry. Tutaj mamy z miękkiego papieru i następnie sztywny karton zabezpieczający w miarę dobrze ten model. Nie jest to najnowszy model. On się ukazał również w kilku innych wersjach. Ten jest z Armo Pro. Był też z Orange, który był otwierany z miękkiego, z takiego kartonu jak tutaj sama góra, wieko pudełka. No i tam na przykład, jeżeli był źle zapakowany model, to mogło dojść do uszkodzenia. Producent z boku nam prezentuje, że tutaj są zdjęcia tego modelu i pokazany jest również model właśnie w Cimerycie i jaki tu jest rodzaj Cimerytu, bo było ich kilka. Następnie pokazuje nam, że gąsienice są wykonane z tworzywa elastycznego, nie jest to guma, tak jak sobie wiele osób myśli. No i oczywiście mamy do tego liny plecione do holowania i tutaj są pokazane, jak one są zamieszczone. Co dalej nam tutaj pokazuje? Oczywiście pokazuje nam, że model zawiera również elementy fototrawione, jak i również spory, posłuchajcie, zakres kalkomanii, gdzie możemy te kalkomanie następnie wykorzystać do wielu innych modeli, o ile mają tego typu cyfry namalowane na swoim pojeździe. Czy coś jeszcze? Jeszcze to, że jest to model o numerze katalogowym 7241. No i ten jest wydany właśnie w serii Armo Pro. No i teraz sobie otworzymy pudełko. I patrzymy, mamy jedną dużą ramkę, drugą dużą ramkę, taką większą ramkę. Następnie mamy elementy kadłuba w jednym woreczku. Tu znajdują się gąsienice, blaszka fototrawiona bez usztywnienia, lina, ta plecionka stalowa lina, jak i również ten zestaw kalkomanii, który możemy wykorzystać do wielu innych modeli. Bardzo fajna sprawa. A zaczniemy teraz od instrukcji. No tak jak we wszystkich Dragonach od wielu lat mamy tutaj instrukcję wykonaną w tym formacie. Instrukcja jest czarno-biała, jedynie tutaj mamy napisy, powiedzmy, i zaznaczenia elementów, których nie używamy, jako na niebiesko. I tak zgodnie z tym, co Wam wcześniej pokazywałem, mamy jedną ramkę, drugą ramkę, następnie elementy kadłuba w jednym woreczku. Mamy to właśnie tą linę, jak i również elementy fototrawione i gąsienice. Oraz, uwaga, zasobniki. Również z tego tworzywa jak gąsienica. No i tutaj następnie mamy etapy sklejania. Warto tutaj powiedzieć, że mamy możliwość, tutaj jest element silnika. I zaraz też zobaczymy, czy mamy możliwość dokonania otwartej klapy, bo powiem Wam, że tego nie pamiętam. Na razie z instrukcji wynika, że niestety
Jak położymy górną klapę silnikową, no to niestety zamkniemy wszystko. Tutaj jest to pokazany ten element w całości i ta klapa, właz do silnika niestety nie jest otwarty. Tutaj chcę też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ten model, z tego co pamiętam, ale to zaraz dojdziemy do tego, ma dwie lufy. Ale Yacht Panthera, poza tym, że miała dwa rodzaje luf, to powinna mieć też rodzaje wentylatorów różne, które montujemy na płycie. O, tutaj mamy płytę. I zaraz sobie zobaczymy, czy z tego modelu możemy też wykonać średnią, czy też późną wersję Pantery, bo tutaj też powinno być, jak Pantery, przepraszam, Yagi, bo też chyba się pamiętam, że ułożeniem tych klap na górnej płycie kadłuba różniło, jak i również samą osłoną jarzma, czy też na przykład karabinem maszynowym. Co mamy, jeżeli chodzi o malowania? No, wszystkie malowania mamy z Francji, 44 rok, z tych jednostek. Co prawda, jeżeli chodzi o pokazanie tych malowań, no to jest to trochę słabo zrobione. Tu widzimy, że mamy jagę pomalowaną tylko w dwubarwny kamuflaż, a raczej zielone plamy naniesione na plastikowy, na piaskowy kolor. A tutaj już mamy z tego samego batalionu, chyba, tak, z tego samego batalionu, ale już inny rodzaj kamuflażu, czyli dodano do tego dwie farby kamuflażowe nałożone na fabryczne malowania, czyli mamy trójbarwny kamuflaż i dwubarwny kamuflaż. To zaczniemy od kalkomanii. Kalkomania jak kalkomania. Tutaj nie ma co za dużo. Jest sztywny karton, powiem wam. Ja osobiście nie miałem problemów z kalkomaniami od Dragona. Bardzo dobrze się nakładało i nie są to grube kalki. Co tu dalej? Tu mamy blaszkę. Nie jest ona, tak jak teraz według nowych standardów IBG czy też Vespidu, nie jest ona zabezpieczona wewnątrz folią. I jak widzicie, troszeczkę zmienia kolor, czyli łapie oksyda. Tutaj mamy linę stalową. Bardzo fajna sprawa. I zaczniemy. O, pierwszą ramkę zaraz zobaczymy. To jest ramka C, a to jest ramka A. I zaczniemy sobie alfabetycznie. Polecimy. Model naprawdę, jeżeli patrzymy sobie na elementy, wygląda bardzo przyzwoicie. Przyzwoita jest również cena tego modelu, więc nie jest to powyżej 100 zł model, tylko około, nie pamiętam, link znajdziecie w opisie. No i tutaj mamy ramkę A, ale teraz pozwolicie, że obniżę kamerkę. Mamy ramkę A, i na której znajduje się większość, to są elementy związane z kołami. Tutaj mamy te burty przeciwodłamkowe, takie fartuchy, które montujemy po bokach, ale nie we wszystkich jagach były montowane. Często załogi zdejmowały te fartuchy i po prostu była bez. Z drugiej strony tak się prezentuje. No i teraz sobie obejrzymy elementy. Patrzymy sobie na koła napinające. Są wykonane naprawdę bardzo fajnie. Detal jest ok. Tu mamy następnie, nie wiem co to są za koła, czy to nie są na przykład, dobrze, tak, to są koła napinające. Tu mamy koła właśnie napędowe, no i koła jezdne. Bardzo fajnie wykonane. Co prawda osoby, które sklejały. Bardzo ciekawa rzecz. Mamy dwa rodzaje kół, a nawet trzy rodzaje kół napinających. I tu właśnie są wersje. To mamy pierwsze koło. Tu mamy drugie koło napinające. A widzicie? Nie, dobrze, trzy. Czy to będzie łączone tutaj? Bo tu mamy jedne.
Zaraz zobaczymy w instrukcji. Wiecie co? Jak wygląda, które elementy idą na koła. Dobrze. Tu mamy A6 i A6. My używamy kół A6. Czyli to jest szóstka. To są koła, które są od wewnątrz. I używamy tych kół też 6. Ale widzimy, że mamy dwa rodzaje innych kół jeszcze. Nie, jeden rodzaj kół. Bo tu mamy zaślepione, a tu mamy wewnętrzną stronę. I mamy koła również 3. A koła numer 3 według instrukcji nie są, posłuchajcie, tutaj uwzględnione. Tak, nie ma ich w ogóle. I zobaczymy sobie tak, bo tu mamy szóstkę. Jak ta ramka leci? W ten sposób leci ta ramka. I sobie zaraz zobaczymy tutaj tych... Aha, dobrze. To są właśnie do innej wersji Pantery. I tych kółek nie używamy, jak i również tych rur wydechowych. To jest do późnej wersji. Tu mamy właśnie od Pantery bardziej tak jak była A-Pantera, czyli mamy właśnie takie 3 rury, 2 rury, tak jak była Pantera A. I nie używamy tak samo. Używamy 9 i 10. Te elementy, czyli elementy 11, 12 i następnie te nie są uwzględniane przy tej wersji Pantery. Czyli tutaj mamy do późnej wersji Pantery te właśnie wydechy. To jest właśnie fajnie to zrobione, że tu mamy też inne elementy, możliwość wykonania innych elementów. Od drugiej strony prezentuje się tak ramka. I teraz tak, jeżeli chodzi o mocowanie. Mocowanie, powiem Wam, elementów do ramki jest na takich cienkich wysięgnikach. Nie sprawiają na pewno problemu przy wycięciu. No tu jakaś taka nadleweczka się zrobiła, ale to żaden problem jest, po prostu jest wszystko od wewnętrznej strony, więc nie uszkodzi nam, powiedzmy, tego elementu, tak jakby tutaj gorzej by była nadlewka. No i duża część kół jest też przeznaczona do wewnątrz. Bardzo, bardzo fajny model. Nie jest to pierwszej młodości model. Zapewne ta Jaga ma przynajmniej 10 lat, jak nie więcej. Może się okazać, że jest pełnoletnim modelem. I powiem Wam, że ten model spokojnie, początkujący modelarz da radę skleić. Ale może później zwalczę tą torebkę foliową. Teraz wezmę drugą większą torebkę. No i tu mamy pozostałe elementy do kadłuba. A jednak, dobrze sądziłam, widzicie, jest błąd w instrukcji. W instrukcji jest pokazane, że ta płyta nadsilnikowa jest już tutaj z włazem. Ponieważ jak wkleimy sobie ten element, czyli element imitujący silnik, mamy możliwość po zamknięciu płytą nadsilnikową, możliwość otwarcia. Tu mamy właśnie tą klapę, której po prostu nie musimy zamknąć, możemy ją zrobić uchyloną, także na przykład wygląda naprawa silnika. No i tu też są, posłuchajcie, elementy, których nie wykorzystujemy, które też służą do wykonania innej wersji. Tutaj, jak widzicie, jest taki dzyndzel, taki dziwny element. To jest element, który wklejamy do silnika. To jest 34 i my go sobie wklejamy w to miejsce. No i teraz patrzymy, jak wyglądają klapy. Oj, tutaj powiem Wam, te narzędzia są w całości, ale nie. Oj, tu jest bardzo cienko. Tu trzeba uważać przy wycinaniu. To są elementy wyposażenia dodatkowego, które te po bokach z przodu montujemy i tutaj jeszcze jeden element.
Tu mamy imitację gąsienic, które na tyle kadłuba, na tych ściętych bokach montujemy. No i właśnie, o, tu jest ciekawa rzecz, posłuchajcie. Nie wiem, czy ten element numer 21 to nie jest góra do anteny dowódczej, takiej rozczapierzonej. Fajna sprawa. No i właśnie, teraz tutaj nie mamy zaznaczonych elementów, które mamy używać. O, ciekawa rzecz, mamy też liny do holowania wykonane z plastiku. No i co dalej ciekawego jest? Ciekawego jest to, że mamy też różnego typu właśnie tutaj wentylatory nad silnikiem, które sobie możemy, które wklejamy, w zależności też od wersji. Mamy jarzmo armaty, no i teraz dość ciekawa rzecz. Tu mamy mocowanie właśnie armaty, jedno i drugie. I my w tym wypadku tej jagi używamy elementu, posłuchajcie, o właśnie, my używamy z ramki, zaraz gdzie ten element jest, tutaj. My używamy 27, bo tu trzeba pamiętać, że one są w ten sposób montowane. Czy ja dobrze patrzę? Dobrze patrzę. I my używamy elementu, tutaj jest 27, zaraz zerkniemy sobie, 4, 5, 4, 5B. Dobrze, my używamy tego mocowania w ten sposób, tego mocowania, to jarzmo armaty tutaj wchodzi. Co ciekawego mamy jeszcze tutaj? To jest wewnętrzna strona. Wiecie co, tak patrzę i ta instrukcja jest trochę jednak mało czytelna, bo tu mamy pokazane właśnie, a jednak wiecie co? C4. Dobra, posłuchajcie. C5 i C4. To są dwa elementy, których używamy. Nie wiem w jaki sposób, ale okej. Mało dokładna jest ta, powiem wam, instrukcja. Czyli to wchodzi od spodu do tego najprawdopodobniej, tak żeby było dobre mocowanie lufy z jarzmem, żebyśmy mogli ją poruszać. Bo jak zobaczycie, tu są dwie lufy. I my używamy lufy tej właśnie. I te na końcu lufy mają tutaj takie otwory, przez którą po prostu przetyczkę taką przekładamy. No a tu mamy samą osłonę jarzma armaty. I teraz zobaczymy, czy tu montujemy. Właśnie, bo tu mamy te wentylatory dodatkowe i oglądając zaraz kadłub, płytę tylną, nie, płyta tylna jest, popatrzmy. Ok, to jest płyta tylna silnikowa. Ja może zabiorę instrukcję i w to miejsce wklejamy dokładnie taki sam osłonę wentylatora. Czyli wklejamy element numer 13, a nie 15, ponieważ to jest do późniejszej wersji Yagi na Panterze G. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Mamy dodatkowe też elementy, które no, trzeba będzie wkleić zgodnie z instrukcją. I tutaj kolejne ciekawe rzeczy. Tu mamy tak, mamy szekle do mocowania liny, jak i również same uszy, pętle, właśnie do wklejenia liny metalowej. I mamy ich aż 3 zestawy. Mamy jeden zestaw, drugi, trzeci. Powiem wam, nie wiem po co ten trzeci zestaw jest, no bo mamy tylko jedną linę, którą dzielimy na pół i wystarczająco nam wtedy tak, albo wykorzystujemy te liny plastikowe, albo wykorzystujemy drut do po prostu wklejenia w te pętelki, w te uszy.
Tu jest też element do mocowania armaty pozostałej. Tak, tutaj lufę właśnie wchodzi lufa, którą ten element wklejamy do tamtego jarzma. Nie no, bardzo fajnie, elementy czyste, może detal sam na tych elementach nie jest takiej jakości jak aktualne modele, a tu mamy klapę do włazu ładowniczego lub ewakuacyjnego na panterze. Możemy go zrobić otwarte, ale to zaraz przejdziemy do kadłuba. Dobrze, to mamy te ramki już, tą ramkę omówioną, ramkę C. No i teraz przechodzimy do torebki z zawartością kadłuba. No i właśnie, tam zauważyliście, był tył, tak samo, do wersji bez cimerytu. A tu mamy kadłub. I tu jest taki jeden z tych wcześniejszych cimerytów, właśnie nakładany, chyba jeszcze fabrycznie, na pojazdy. No i właśnie tu się zaczyna taniec pingwina. Tu mamy różnego typu właśnie włazy, wentylatory, etc., etc. I to też zależy właśnie, jaki model Pantery. Jak Pantery, przepraszam. Tak prezentuje się cimeryt. Dość wyraźny jest. Jest również tu pod tym nałożone. I właśnie tutaj mamy, tu w to miejsce wklejamy silnik i następnie nakładamy płytę i możemy sobie spokojnie otworzyć właśnie klapę z włazem do silnika. Te otwory to są otwory pod śrubki, które mocujemy, skręcamy sobie w przypadku elementów właśnie, jak jest ten model zrobiony w wersji gotowej i Dragon sprzedaje je, to w tym momencie po prostu one są przykręcane do podstawki. Jak widać, tutaj mimo tych nadlewek, tutaj wlewek, można zmontować górę z dołem i naprawdę prezentuje bardzo dobrze, to jest spasowane. Tutaj może jedynie, ale nie, po dociśnięciu, dopasowaniu nie powinno tu być żadnych szczelin, po prostu jest w porządku. Troszeczkę mi te wlewki przeszkadzają. Więc tak wygląda góra kadłuba, a tutaj dół, tak zwana wanna. No i jak widzimy, tu nie mamy cimerytu, a ten cimeryt znajduje się na oddzielnym elemencie, a mianowicie na tej ramce. I tu mamy cimeryt, który od dołu montujemy na przodzie czołgu. Tutaj mamy tylną płytę, powiedzmy w przedziale załogi. I również znajduje się cimeryt. O, ten tutaj montujemy po tej stronie. Mamy możliwość właśnie zrobienia otwartego włazu, a tu się znajduje, posłuchajcie, tył. No i teraz właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo ja przyglądałem się, szukałem tego. Niestety nie ma tego elementu, czy jest ten element? Jest. Na tej ramce mamy właśnie tył do Pantery bez cimerytu, tak? No i teraz sobie porównajcie skrzynie na dodatkowy ekwipunek, które były montowane na tyle. No tutaj nie ma tej skrzyni, tak? A tu jest, proszę bardzo. No i teraz trochę zbaraniałem, jak to pierwszy raz oglądałem, ale luzik. Jest wszystko, znajduje się. Są skrzynie również właśnie w cimerycie, bo szukałem samych skrzyń, a już pomyślałem, że trzeba te demontować, przyklejać tu, ale skrzynki te były również, na nich był kładziony właśnie pasta cimerytowa. No i gdzie teraz są te skrzynki? Posłuchajcie. Ano, skrzynki znajdują się tutaj.
I sobie zaraz obejrzymy właśnie, jak zostały wykonane pozostałe elementy, a mianowicie gąsienice, jak i również cimerytowe skrzynki. Proszę bardzo, to są skrzynki z nałożonym cimerytem, które po prostu naklejamy tu z tyłu. I wtedy prezentuje się to. Szkoda, że to jest akurat w takim rozstawie, że nie ma możliwości nałożenia, ale to jest guma, a raczej materiał gumopodobny i można to rozciągnąć. I wtedy mamy tutaj skrzynki, również właśnie trochę się rozciągnęło. I tutaj mamy właśnie te skrzynki, które sobie naklejamy z cimerytem na tył, jak panterę. A jeżeli chodzi o gąsienicę, część będzie narzekała, że są właśnie z tworzywa tego typu, ale druga część będzie kamień z serca im spadnie, bo wiele osób jednak ma nadal problemy ze składaniem gąsienic ogniwkowych. Ja się nie dziwię, ja też na początku miałem taki problem, do momentu po prostu. Z tym, że tu może być dla osób, które nie mają jakiejś wprawy, czasami ja też zapominam się, jak składam tego typu model, to po prostu jeżeli damy za grubo, za dużo powiedzmy podkład, farbę, jakieś inne rzeczy i mamy tą gąsienicę w ten sposób i zaczniemy ją wyginać, profilować na układzie jezdnym, to może się pojawić, że na tym najbardziej takich skrajnych zagięciach ta farba może nam podchodzić, więc zawsze tego typu, proszę zobaczyć, jak to jest złożone teraz. Jak znajduje się to pod kadłubem, mamy w ten sposób, ewentualnie możemy sobie gdzieś pod koło też na dole zamieścić. Praktycznie tego łączenia nie widać. No też nie chcę tak dobrze złożyć. Używamy klejowca i zawsze tego typu elementy, nawet te z twardego plastiku, warto przemyć, na przykład płynami odtłuszczającymi, no bo może być tak, że na przykład pomalujemy tego typu element i może nam na przykład farba podkładowa nagle rozjechać się na tego typu powierzchnię, ze względu na to, że będzie ona gdzieś zatłuszczona. Warto wrzucić do wody na przykład z jakimś odtłuszczającym płynem, na przykład używanym w kuchni, i następnie dobrze wypłukać, wysuszyć i dopiero zacząć pracować malowanie, po prostu przed malowaniem. Ja oceniam na dobry ten zestaw. Powiem wam, jest naprawdę bardzo przyzwoicie zrobiony. No oczywiście macie porównanie również tej jak Pantery z jak Panterą od firmy Vespid. Tam jest chyba, tylko że tamta jest bez cimerytu, tak jak pozostałe Pantery, które oni wypuścili. Tutaj właśnie mamy możliwość wykonania modelu z nałożonym cimerytem, który naprawdę bardzo rzadko bywa wśród modeli i często trzeba dokupować oddzielnie cimeryt albo żywiczny, albo drukowany na specjalnym papierze i następnie wycinamy i naklejamy na model plastikowy. Ale jest to dość uciążliwe, no i jest to oczywiście dodatkowy koszt. Oceniam ten model jako bardzo przyzwoity, nadający się dla osób, które zaczynają przygodę z modelarstwem, nie powinny mieć żadnego tutaj problemu. Tym bardziej, że są to gąsienice gumowe. Szkoda, że one nie są z takiego koloru zrobione, przypominającego gąsienicę, na przykład, tylko są zardzewiałe, tak, w całości. Jakby były takie, powiedzmy, w kolorze tworzywa gunmetal i to tutaj osoba, która nie potrafi jeszcze dobrze, powiedzmy, używać farb do malowania gąsienic, nałożyłaby sobie na pomalowany, powiedzmy, model, to wtedy byłoby dużo estetyczniej to wyglądało. A tak tutaj może być to delikatny problem przy nakładaniu farby. Więc jeżeli już, to najpierw nałóżmy gąsienicę, a dopiero później malujmy. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli wam się podobają moje filmy, zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli chcecie być informowani na bieżąco, kliknijcie w dzwonek. Liczę na lajki, czyli te łapki.
takie łapki, nie takie. Posłuchajcie i również na ożywioną dyskusję w komentarzach pod filmem. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Czekam na wasze wrażenie, jak obejrzeliście ten film. Może coś powiedzą osoby, które sklejały tą jagę. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć. Do następnego odcinka.